Agnieszka Kuźmicka, Twój specjalista w zakresie BHP. Witam Cię serdecznie w kolejnej lekcji. Z tej lekcji dowiesz się o obowiązkowym dokumencie w zakresie BHP, jakim jest ocena ryzyka zawodowego. Zapraszam do wysłuchania. Na samym początku odpowiem na takie pytanie, czym jest ocena ryzyka zawodowego. Ocenę ryzyka zawodowego można zinterpretować jako dokładne sprawdzenie i analizę tego, co w miejscu pracy może zaszkodzić lub spowodować wypadek pracownika. Na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego można zweryfikować, czy podjęto odpowiednie środki ograniczające lub eliminujące zagrożenia oraz wyznaczyć, w jakich aspektach należy dokonać poprawy warunków pracy. Dlaczego należy ją opracowywać? Ocena ryzyka zawodowego ma służyć do ochrony zdrowia i życia ludzkiego, a jej regularne przeprowadzenie jest najlepszą drogą do stworzenia w zakładzie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz kontrolowania stanu zagrożeń w miejscu pracy. Zgodnie z artykułem 226 Kodeksu Pracy, pracodawca ma obowiązek oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Co warto wspomnieć, też pracodawca powinien informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Jak często wykonywać ocenę ryzyka zawodowego? Ocenę ryzyka zawodowego należy dokonywać okresowo i zawsze wówczas, gdy wykorzystywane do jego oceny informacje straciły swoją aktualność, a w szczególności w następujących przypadkach: przy tworzeniu nowych stanowisk pracy, przy wprowadzeniu zmian na stanowiskach pracy, przy zmianie obowiązujących wymagań odnoszących się do ocenianych stanowisk pracy, przy wprowadzaniu zmian w stosowanych środkach ochrony, przy wykonywaniu pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy, a także po zaistnieniu wypadku przy pracy. Jakie informacje znajdziemy w ocenie ryzyka zawodowego? Przede wszystkim czym jest czynnik niebezpieczny, czyli takie czynniki, które mogą spowodować wypadek przy pracy, uraz. Czynnik szkodliwy, czyli działanie, które może doprowadzić do choroby, a także czynnik uciążliwy, którego działanie może doprowadzić do zmęczenia pracownika i nie powoduje bezpośrednio ujemnych skutków zdrowotnych. Też tutaj w ocenie ryzyka zawodowego możemy znaleźć taki podział na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne oraz psychofizyczne. Do czynników chemicznych znajdziemy właśnie substancje, które mają właściwości szkodliwe, utleniające, toksyczne, drażniące, żrące. Czynniki fizyczne, czyli na przykład poruszające się maszyny, ruchome części maszyn, spadające przedmioty, hałas, wibracje, czynniki szkodliwe, makroorganizmy, czynniki psychofizyczne, dynamiczne oraz statyczne oraz obciążenia nerwowo-psychofizyczne, czyli tutaj mamy obciążenia umysłu, na przykład wywołane nadmierną aktywnością psychiki, niedociążenie lub przeciążenie percepcyjne, a także obciążenie emocjonalne. Pomiar czynników szkodliwych wykonuje akredytowane laboratorium. Warto pamiętać o tym, zlecając badania i pomiary stężenia lub natężenia czynników szkodliwych. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie i zapraszam Ciebie do kolejnej lekcji.